Wreszcie jest kolejny odcinek. W tym tempie skończę publikować filmy z wyjazdów w poprzednim sezonie w okolicach wakacji. Bardzo Was za to przepraszam, ale rozpoczął się sezon szkoleniowy. I szczerze mówiąc, zaczął się z takim przytupem, że zainteresowanie naszymi usługami kompletnie nas zaskoczyło. Bardzo się oczywiście cieszymy, że coraz więcej osób chce się szkolić u młodego niedźwiedzia, jednak praktycznie z dnia na dzień wpadliśmy w wir pracy od rana do nocy, stąd też kompletny brak czasu na zmontowanie czekających materiałów. Co więcej, poprzedni odcinek, ten w którym jechałem śladami historii, był wyjątkowo długi, dlatego dla równowagi dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie krótszy. A to dlatego, że niespecjalnie było co zwiedzać i o czym opowiadać. Ale czy to oznacza, że wyjazd odbył się bez przygód i bez przyspieszonego bicia serca? Oczywiście, że nie, bo żaden mój wyjazd nie może być nudny, dlatego polecę clickbaitem. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co się wydarzyło tym razem, koniecznie zostańcie do końca odcinka. Także zapraszam. Połowa września, sobota, piękna pogoda, miejscowość Palkówka, a w zasadzie tuż obok górnej stacji, miejscowość nad Zakopanem, tuż obok górnej stacji kolejki na Gubałówkę. Za mną jest ścieżka na Gubałówkę. Trzeba gdzieś pojechać znowu, bo przyjechałem w góry zobaczyć, czy są tu ślady jesieni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kręcę film, który ma być podsumowaniem tego sezonu. Nie wiem jeszcze, czy w tym sezonie gdzieś pojadę, czy nie, więc na wszelki wypadek kręcę sobie dzisiejszy film, żeby mieć gdzie podsumować ten sezon. Więc jeżeli będę miał jeszcze inny wyjazd później, to wtedy zrobię podsumowanie. Jeżeli nie, to w tym filmie Głos Zofu podsumuję Wam cały ten kończący się powolutku sezon motocyklowy. Krótką trasę, bo tylko do Zakopanego, a w zasadzie przez Zakopane i tam dalej przez Wyższą Polanę, troszkę przez Słowację, wrócić do Krakowa, bo chcę być w miarę wcześniej dzisiaj w domu, dlatego dzisiaj niecałe 300 km w miarę znanymi mi drogami. Jechać z Gubałówki, bo to, co się tam działo, to była masakra. No nie dało się nagrywać, tłumy ludzi. Ostatni raz na Gubałówce byłem 2 albo 3 lata temu, w szczycie pandemii generalnie, i wtedy wszystko było pozamykane, nie było tam żywego ducha, naprawdę. Wszedłem sobie wtedy na piechotę na Gubałówkę ze znajomymi i powiem Wam, że to było niesamowite doznanie, kiedy stojąc na szczycie Gubałówki słychać było samochody jeżdżące po Zakopanem. Generalnie było słychać samochody jeżdżące po Zakopanem. Taka cisza tam była. Dzisiaj niestety była masakra, dlatego zjechałem tutaj. I powiem Wam szczerze, że przez Zakopane przejechałem przez 10-15 minut i już mam dość. Musiałem sobie przypomnieć, dlaczego nie lubię przejeżdżać do Zakopanego, mam dość na kolejne 3-4 lata i powiem Wam szczerze, że podziwiam ludzi, którzy potrafią przyjechać do Zakopanego po to, żeby odpocząć. No,
Dla mnie nie jest to kompletnie możliwe. W Zakopanem nie. I tak mówię, przez najbliższe 3-4 lata na pewno do Zakopanego nie wrócę. A jak wygląda trasa dzisiejsza, kochani? No teraz mam trochę ciszy, mogę Wam powiedzieć. Trasa wygląda tak, że jest to połączenie dwóch tras, które bardzo lubię. Jednocześnie ma to być taki krótki, szybki wypad, właśnie bez zatrzymywania się, bez zwiedzania, tylko tyle, żeby pojechać. I ja się zatrzymuję tylko po to, żeby z Wami troszeczkę porozmawiać. I trasa z Krakowa sobie leci Zakopianką. I tutaj muszę przyznać szczerze, że no ten odcinek nowy, który został niedawno oddany, ten omijający Skomielną Białą i ten tunel pod Luboniem, robi niesamowite wrażenie i robi niesamowitą robotę, kochani. Naprawdę wreszcie móc ominąć Skomielną Białą, nie stać tam w korkach, bezcenne. I ten tunel, którym wreszcie po takim długim czasie udało mi się po raz pierwszy pojechać, przyznaję bez bicia, zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bardzo ładny. Ja wiem, że w tych kategoriach się nie powinno oceniać tuneli raczej, bo to nie do tego służą, ale muszę przyznać, że bardzo estetyczny. Na tyle tuneli, ile już jechaliśmy, czy to w Polsce, czy we Francji, czy w Szwajcarii, czy we Włoszech, to ten nasz tutaj na Zakopiance tunel naprawdę bardzo estetyczny, bardzo ładnie zrobiony, ładnie oświetlony, fajnie się nim jedzie, przyjemnie się nim jedzie. No dobrze, i trasa teraz leci sobie Zakopianką do Rabki, w Rabce zjazd na Czarny Dunajec, to jest droga, którą kocham, po prostu ją uwielbiam, chociaż ostatnio widzę, że tam jest straszny ruch się zrobił, dawniej tam było pusto, tam nikt tamtędy nie jeździł, teraz to się zrobiło bardzo tłoczno, ale mimo wszystko droga przez Czarny Dunajec i Chochołów uwielbiam, widok na Tatry, coś wspaniałego. Dzisiaj Tatry mocno zagniewane, mocno pochmurzone, więc raczej w Tatry bym się dzisiaj nie wybierał, ale przejażdżka tą drogą na pewno sprawi dużo przyjemności. Moi drodzy, droga prowadzi sobie dalej przez drogę Oswalda Balcera w stronę Łysej Polany, tutaj te piękne zakręty i potem na Słowację i wziąłem dzisiaj dowód osobisty i dowód rejestracyjny, pamiętałem o tym, ale za to zapomniałem do prawa jazdy. Słuchajcie, co jest ze mną nie tak? Pamiętałem, żeby zabrać najważniejsze rzeczy, zapomniałem prawa jazdy. Więc znowu przez Słowację będę jechał na nielegalu, będę jechał bardzo ostrożnie, żeby mnie nie zatrzymali. Masakra. I powrót przez Jurgów, przez Nowy Targ, ale potem znowu przez Rabkę odbijam w stronę Mszany Dolnej, Wiśniowej, Dobczyce, Świątniki Górne i tamtędy wrócę sobie do Krakowa. Do tematu, że trasa, którą właśnie bardzo lubię, czyli ten odcinek między Czarnym Dunajcem, Chochołowem, Kościeliskiem. Dzisiaj wyjątkowo, w zasadzie ta trasa, którą mam w katalogu moich tras, to jest trasa numer 13, omija Kościelisko i wyjeżdża właśnie na górę w stronę Gubałówki, ale szczerze powiedziawszy, to jest taka trasa, którą warto przejechać raz, bo ładne widoczki, bo fajne zakręty, fajna leniwa droga, ale więcej tamtędy już raczej nie pojadę. Zdecydowanie lepsze wrażenie i zdecydowanie przyjemniej mi się jedzie dołem, czyli przez Kościelisko, czyli przez ten odcinek, który właśnie omijałem, bo tamte zakręty w lesie z widokiem na Tatry robią piorunujące wrażenie. Tutaj przez Gubałówkę, tak jak mówię, warto przejechać raz, żeby sobie zobaczyć widoczek na Giewont, zobaczyć sobie widoczek na Wielką Krokiew z góry, ale biorąc pod uwagę, jakie tam jest natężenie ruchu, jakie tam są tłumy ludzi i te zaprzęgi konne, które jadą 5 na godzinę i korek z góry, żeby zjechać stamtąd, więc na pewno tam już nie wrócę, chyba że coś by się wydarzyło, musiałbym kogoś zawieźć na Gubałówkę, na górę, to wtedy tam pojadę samochodem, ale jeżeli chodzi o jazdę motocyklem w stronę Zakopanego, to raczej na pewno tam więcej nie pojadę i będę się trzymał tego dolnego odcinka przez Kościelisko, tak jak mówię. Dobra, teraz lecę sobie tam, bo tam są zakręty, lecę na słowacką stronę i wracam powoli w stronę Krakowa, zobaczymy, czy będzie jeszcze jakieś wejście. Będzie jeszcze jedno wejście, bo powiem o jednej rzeczy, która mi się dzisiaj przydarzyła. Każdy wyjazd musi być z przygodami i już mam dość tego sezonu, naprawdę, mam już dość tego sezonu. Negatywna przygoda, niestety negatywna przygoda, ale to Wam powiem za chwilę. Przejedźmy się kawałek tymi zakrętami, żeby się troszeczkę rozchmurzyć.
No dobra, kolejnego wejścia nie będzie i będzie musiał wam wystarczyć mój cudowny, kojący głos z Zofu. A dlaczego? Zgadnijcie. Znowu zaczął mnie gonić czas. Ależ niespodzianka, nie? A po części, przyznam się bez bicia, trochę zapomniałem, że mam wam jeszcze coś do powiedzenia. I jeśli śledzicie nasze losy w tym sezonie, to już wiecie, że zdecydowanie nie jest to nasz sezon. Awarie, upadki, urazy, uszkodzone motocykle, powroty sprzed granicy rumuńskiej. No wydawać by się mogło, że wyczerpaliśmy już zapasy pecha na dobre kilka lat. Ale gdzież tam? Jeśli coś może pójść nie tak, to na pewno pójdzie, jak głosi jedno z praw Murphy'ego. No to co się wydarzyło tym razem? Tego dowiecie się już po krótkiej przerwie. No dobra, żartowałem. Ale jeśli jakimś cudem faktycznie pojawiły się wam przed chwilą reklamy, to zapewniam was, że nie miałem z tym kompletnie nic wspólnego. To naprawdę przypadek, który wpisuje się w ów kanon nieszczęść zeszłego sezonu. No ale co się faktycznie wydarzyło? Zgubiłem kluczyki do samochodu. Przy 120 km/h wyleciały mi z saszetki na łudzie. Saszetki od My Friendów, która co prawda ma już kilka lat, ale jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. No ale zawsze jest ten pierwszy raz. Saszetka otwarła mi się podczas przejazdu nowymi wiaduktami na Zakopiance. Co prawda poczułem jakieś otarcie o udo, ale myślałem, że trafiłem jakiegoś owada. Niestety widok otwartej na oścież i pustej saszetki na gubałówce szybko uświadomił mi, czym owo otarcie było. Szybko też zdałem sobie sprawę z faktu, że idąc tropem pecha, oczywiście kluczyki wypadły mi w takim miejscu, gdzie kompletnie nie mam szans ich znaleźć ze względu na obszar, natężenie ruchu i bezpieczeństwo w tym miejscu. Jak się ma coś rypać, to niech się już rypie po całości, prawda? Dziękowałem sobie jedynie w duchu, że tym razem dokumenty i telefon, które zazwyczaj podróżują w tej saszetce, zamknąłem tym razem bezpiecznie w kufrze. No dobra, na dziś już koniec przygód. Dziękuję, że zostaliście do samego końca. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. It's forever.